Kałuszynie, jeżeli ktoś przyjeżdża, to ja mam wrażenie, że odgrywam teatr, bo ja nie mogę powiedzieć, pokazać, zobaczcie, w tym budynku mieszkała ta i ta rodzina, albo tu jest ślad po mezuzie, we Framudze jeszcze. U nas nic nie ma. Ja mogę pracować tylko na wyobraźni. Mogę wziąć zdjęcia, które się zachowały, które pokazywały, jak ten Kałuszyn wyglądał wcześniej. Nieliczne zdjęcia, które się zachowały, które pokazują, jak synagoga wyglądała, ale ja po prostu staję przy pustej przestrzeni i macham rękoma, próbując opisać to, co tu było. Ale czasami mam wrażenie, że przecież może ja to wszystko wymyślam, że to wcale tak nie wyglądało, że to było zupełnie inaczej. Po prostu pewnego dnia po południu, przeglądając te artykuły, znalazłem artykuł Piotra Smoleńskiego, bodajże, Kałuszyn 1939, Żydów 7000, Polaków 3000. I ten artykuł, jak przez niego przeszedłem, to był może nie jak kubeł zimnej wody, ale jak bilet w jedną stronę. Bo nagle z osoby, która była kompletnie niezainteresowana tym tematem, nie będąca w tym temacie, nie znająca w ogóle historii swojego własnego rodzinnego miasteczka, dosłownie z dnia na dzień miałem wewnętrzną potrzebę dowiedzenia się wszystkiego na ten temat. To, co przeczytałem w tym artykule o macewach leżących pod główną ulicą przechodzącą przez to miejsce, o historii, o ludziach, którzy przekopywali masowe groby tuż po wojnie, o tym, jak niesamowicie bogate i rozbudowane było to życie, że teraz w miasteczku, w którym były 3000 osób, jeszcze 70 lat wcześniej było tych osób ponad 10 000, z czego większość to byli ludzie, którzy nie byli Polakami chrześcijanami, byli kimś innym. Dla mnie wtedy to była taka grupa kompletnie nieskojarzona z niczym. Władysław Chrościcki z pamięci sporządził mapę, plan Kałuszyna, gdzie wyrysował punkty, które jemu w tę pamięć najbardziej zapadły. Były to też, nie wiem, dom jakiegoś rabina, synagoga, miejsce, gdzie ta synagoga stała. I tak to się wszystko zbierało i nagle już wiedziałem, co to jest Kirkut. Już wiedziałem, że w tym miejscu mniej więcej była synagoga. Na podstawie tego planu wiedziałem, gdzie była ta dzielnica, w której ta część, właściwie może nie dzielnica, ale ta część, gdzie ta ludność żydowska mieszkała. Na początku 2014 roku napisał do mnie Józef Gelman. Józef Gelman, który jest potomkiem Żydów kałuszyńskich, napisał do mnie zarówno na bloga, jak i tutaj do muzeum, myśląc, że jestem dwiema różnymi osobami. I tak się zaczął nasza relacja, nasz kontakt, która była kompletnie niesamowitym doświadczeniem, jest do tej pory. Z wielu różnych powodów i na wielu różnych płaszczyznach. W Kałuszynie jest kościół katolicki. Przy wejściu do kościoła po lewej stronie jest zachowana, nieco nadpęknięta macewa, którą tam przyczepił w 89 albo na początku lat 90 ówczesny proboszcz. Przynitował ją do tego wejścia do kościoła i dla mnie to był bardzo silny symbol. Dopiero potem, po latach się dowiedziałem, jaka była faktycznie historia za pojawieniem się tej macewy przy wejściu do kościoła, ale sam fakt, że ona tam była, było bardzo takim mocnym świadectwem, takim znakiem, że ta żydowska przeszłość jest nierozerwalnie związana
z historią tego miasteczka. Mało tego, nad tą macewą jest ta właśnie tablica Kałuszyn 1939, Żydów 7000, Polaków 3500, która, jak się okazało, była tym przyczynkiem do tytułu tego artykułu Pawła Smoleńskiego, który przeczytałem i od którego się wszystko zaczęło. Józef był bardzo zdeterminowany, żeby upamiętnić to miejsce, cmentarz kałuszyński. To są 4 hektary, to jest ogromny teren. Jakkolwiek był w stanie wśród swoich przyjaciół, znajomych, potomków Żydów kałuszyńskich zebrać kwotę, która umożliwiła po pierwsze znalezienie miejsca pod pomnik, a po drugie wybudowanie tego pomnika. Koniec końców, dzięki uporowi Józefa udało się zbudować ten pomnik, udało się odsłonić. Zarówno byli też przedstawiciele wtedy jeszcze poprzedniego burmistrza Urzędu Miasta i Gminy, GWŻ-u, FODŻ-u i przedstawiciele lokalnych mieszkańców. To był nawet nie kamień, to był wielki głaz wrzucony po prostu w tą taflę tej tożsamości, pamięci dla osób, które się tą tożsamością i pamięcią lokalną przejmowały. I had maternal grandparents. My mother's father and mother were both born in Kałużyn, which we called when we were kids Kalushin, in the way that the Jews called the community. Kalushin was very, very much a part of our existence, 6,000 miles away or 5,000 miles away. In Charleston, South Carolina, many people from Kalushin came to Charleston really beginning, I believe, in about 1895, plus or minus, but it continued and intensified just after World War I. In that period, 1920 approximately, my grandmother and my grandfather moved to the United States. Separately, they married in the United States. 2 people from Kalushin married in Charleston, South Carolina. My mother was born in 1923. My mother had a clear consciousness of her Kalushin origins, despite the fact that she never ever came to Poland. Language here. You can see a Hebrew letter here and a Hebrew letter here, which is an acronym for, it's a Pei and a Nun, which is an acronym for Po Nikbar or Po Nikbera. If it's a woman, it's here is in the feminine, here is buried. Same for man or for a woman in the English, but slightly different in the Hebrew. And there's a very brief sort of traditional description of the person, the man who was buried here, and it says here, Ish Yashar v'hanichbad, a straight and respected person. Nehene miyagia kapav. He enjoyed the benefits of his hands, meaning he was a worker. He was a worker who earned a living. Nadiv Lev, he had a generous heart. Ubal tzedakah, he gave charity. He was a charitable man. And it says here, there's a little bit cut off, but it says. It's actually interesting. It looks like there's theoretically a missing letter here, but it's not. It says V'haya osek bitzorchei. He would deal with the needs of, and then it's cut off. The next word would almost 100% be tzibur. Tzorchei tzibur is a concept of those people who take care of the needs of the community. So the gentleman who was buried here was involved in community activity.
when I think about Kalushin, I think about, I have such an active relationship with the town as it is today. Just this morning I met with the mayor of Kalushin. Have such an active relationship with that town that I really see it in two ways. One, the way that Kalushin and many Shtetl used to be, and the way it is in fact today. We first met in Polin Museum. We actually spoke on the phone because I found him on the internet. Przemek was the one aspect of the project that was so needed and so missing. And he filled that spot with an incredible amount of skill. And it's been wonderful. We have many situations. One was this morning in which I was speaking to someone who spoke no English. So, for example, it was the ability to translate, but it's not just the ability to translate. It's the ability to translate and to assimilate and to analyze afterwards that I really needed a partner on the ground in Poland, and he and I became partners on the ground in Poland. Ponieważ mamy zarówno tak dobry kontakt z Józefem, z jego żoną, z jego dziećmi, a nasze dzieci z jego wnukami, no to dla mnie to jest tak, po tylu latach ja rozmawiam z kimś i mam tak bliską relację z kimś, kogo tu nie powinno być w ogóle. Bo według planów ludzi, którzy przyłożyli rękę do tego, że w Kałuszynie jest taka pustka, tego człowieka nie powinno być. On nie powinien przeżyć w ogóle. I nie powinien się nigdy urodzić. Ale się urodził. I przyjeżdża do Kałuszyna, a ja przyjeżdżam do niego. I mamy ze sobą bardzo bliską relację. Czyli jest to ciążące odium tych morderstw, które tam miały miejsce w Kałuszynie. Z rąk takich czy innych ludzi. A z drugiej strony mamy 2024 rok i ja mam niesamowicie bliską relację z kimś, kto jest potomkiem, wnukiem i prawnukiem osób, które tam żyły wcześniej. To znaczy, że ta zagłada nie była 100% zagładą. Że ktoś przeżył, że ktoś został, że ktoś jest i tu przyjeżdża i może to nie jest tak, że to się skończyło wtedy, bo dzięki temu, że oni tu są, przyjeżdżają, no to tak jakby jest, może nie nowy początek, ale nie wszystko umarło, nie wszystko zostało stracone. Wydaje mi się, że to też dzięki temu mam ten spokój w środku, tak, że zdaję sobie sprawę z tego, co nam się stało. Za każdym razem, kiedy przechodzę obok cmentarza, kiedy jestem na cmentarzu, to sobie zdaję sprawę z tego, co nam się stało. Tylko to jestem ja. Ja nie wskrzeszę tych ludzi, nie mogę im pomóc, nie mogę w żaden sposób zmienić przeszłości, ale mogę zmienić teraźniejszość i przyszłość. I mogę dołożyć swoją małą cegiełkę do tego, żeby właśnie dzieciaki Józefa Gelmana, myśląc o Polsce, myślały o mnie i mojej rodzinie, a nie o tym, co tu się stało w czasie II wojny światowej. In terms of going from one country to the other, you're mistaken. It's not from one reality to another reality. It's from 1,000 different realities within Israel to 1,000 different realities within Poland. Very, very important aspect of the success I think that PJ and I have enjoyed in this project is you have to, if you want to, I believe, if you want to accomplish something, you have to make sure that the avenues of communication with the people who you're working with are always open. And it's obvious that the avenues of communication between PJ and myself, they are clearly open. But we have delicate issues to deal with people.
And when we deal with delicate issues, as long as there's an honesty and an openness and a mutual respect, you can arrive at a solution. That's what, without going into any detail, we just had several complicated meetings that had levels of issues that needed to be addressed. And when there's total mutual respect in the air in the room, you can begin to work toward a solution of any problem that you might face. That's been my experience here.